zastanawiałem się, kiedy przychodzi ten czas, kiedy mężczyzna chce kupić Mercedesa klasy S. I dzisiaj mam nadzieję, że odpowiem sobie na to pytanie. Zapraszam do odcinka. W środku jest bardzo dużo miejsca, jak na S-klasę. Ekskluzywny, luksusowy, który wita nas bardzo fantastycznym zapachem, który możecie sobie taki pakiet dokupić, wiecie za ile? Za 2089 zł. Który jest ten zapach umiejscowiony tutaj i taka 10 ml buteleczka, która jest umiejscowiona właśnie w schowku, która rozprasza ten zapach, kosztuje prawie ponad 400 zł. Wiadomo nie od dziś, że Mercedes klasy S wyposażony jest w różne dodatki, które ułatwiają życie. Takie jak oczywiście otwieranie nogą bagażnika, czy też domykanie drzwi. Ale to, co teraz Wam powiem, to myślę, że chyba nie jest udogodnieniem. Podgrzewane wycieraczki. Nie szyby, tylko wycieraczki. I wyobraźcie sobie, że taki pakiet kosztuje 3274. Dużo? Mało? Nie wiem. Kierownica, jaką posiada ten samochód, jest naprawdę ekskluzywna i luksurna. Powiedziałbym, że bogato skrojona. Przeszycie skóry połączone z drewnem, jak i aluminium. Te kierownice są też personalizowane i mają bardzo fajny napis Mercedes-Benz. Kurczę, cały samochód jest naprawdę ekskluzywny. Natomiast jeżeli chodzi o tą kierownicę, to mi się ona trochę źle trzyma w dłoni, bo jest tutaj już tak jakoś wyślizgana, że jakby nie czuję, że trzymam bezpiecznie tą i bardzo mocno tą kierownicę. Ale uważam, że to tylko moje takie spostrzeżenie. Na tej kierownicy też osadzone są manetki, za pomocą których możecie zmieniać biegi indywidualnie. Ta skrzynia, która jest sprzężona z tym silnikiem, działa w takim trybie komfort ok, ale jak już zaczniemy agresywnie przerzucać manetki plus minus, czy też wymagać od tego auta jakiejś takiej agresywniejszej jazdy, powiem Wam, że zdarzyło mi się, że ta skrzynia zaczęła zastanawiać się. I nie to, że się zastanawia, że którym biegiem ma pojechać, tylko na chwilę złapała taki oddech i w ogóle samochód nie miał napędu. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że to jest wada jakaś, czy to jest ten egzemplarz, czy po prostu wszystkie hybrydy mają to mają to. Za kierownicą jest już naprawdę bogato. Wita nas wielki panel dotykowy, który jest przedzielony na dwie strefy. Strefa, za którą odpowiada oczywiście liczniki, cyfrowe liczniki, które są tutaj graficznie bardzo ładnie rozłożone. No i oczywiście wielki panel inforozrywki, który znajduje się na środku. Można oczywiście dostać oczopląsu od ilości elementów wyświetlających się na Twoim jakże dużym iPadzie. Chciałem nazwać monitorze, ale to, co tutaj jest umiejscowione, można zinterpretować jako wielki iPad. Tak zwany system Night Vision, który ułatwia jazdę w nocy, naprawdę się sprawdza. Tutaj muszę Wam przyznać, że oprócz wychwytywania postaci osób idących po poboczu, system też
ma możliwość wykrywania zwierząt, więc w dużej mierze pomaga nam jeździć w nocy. Dodam, że on całkowicie nie jest włączony, załącza się tylko wtedy, kiedy faktycznie idzie jakaś osoba po poboczu, czy też wspomniane zwierzę wybiegnie Ci przed samochód. Dobre, fajne urządzenie, które naprawdę warto mieć w swojej S-klasie. Słyszycie? No właśnie, jest bardzo cicho. I to jest właśnie domena S-klasy, że przy takiej trochę większej prędkości niż dozwolona możemy w komfortowych warunkach podróżować, nie być narażeni na jakiekolwiek dźwięki, które dochodzą z zewnątrz. Duża prędkość nie powoduje zawirowań, szumów i różnych odgłosów, które spowodują zakłócenie naszej konwersacji na tylnym siedzeniu, czy też z pasażerem, który znajduje się obok. S-klasa charakteryzuje się przede wszystkim bardzo wygodnymi fotelami, które są tak skonfigurowane, że każdy wybredny podróżnik na pewno znajdzie tu swoje miejsce. Przede wszystkim na bardzo dużą uwagę zasługują fotele przednie, które mają regulację. Po pierwsze wysokość góra, dół, prawo, lewo i masaż. Masaż tak cudowny, że w trasie, długiej trasie na pewno nie będzie Cię bolał kręgosłup. Jeżeli jesteś szanującym się prezesem, to Twoje miejsce tak naprawdę jest tutaj. Tu jest bardzo dużo miejsca i bardzo ekskluzywnie. Z chwilą, kiedy otwierasz drzwi, automatycznie wszystko dopasowuje się do oczywiście Twoich ostatnich zapamiętanych ustawień fotela. Możesz sobie oczywiście tutaj tak się rozsiąść i zagospodarować miejsce, że podróż, którą musisz odbyć, jest naprawdę bardzo przyjemna. W ogóle wszystkie rzeczy, które są związane z Twoją pracą, powinny odbywać się właśnie tu, na tym siedzeniu. Mówię o pracy. Niektóre modele S-Class mają fotele tak skonfigurowane, że rozkładają się i możesz wygodnie sobie usiąść, a nawet się położyć i zdrzemnąć podczas długiej trasy. Ilość funkcji, która jest zaaplikowana w tym samochodzie, jest naprawdę dosyć duża i powiem Wam, że ten samochód jest jak taki trochę iPhone. Służy tylko, w przypadku moim, tylko do dzwonienia. Natomiast jeżeli chcesz uruchomić wszystkie te funkcje, musisz się naprawdę zagłębić dosyć mocno w menu. Do dyspozycji mamy takie funkcje jak oczywiście cała inforozrywka. Dosyć szybkie sparowanie z telefonem ułatwia Wam połączenie się i obsługiwanie tego całego systemu i dzwonienie, jak i słuchania swoich playlist z telefonu. Ustawienia samochodu są bardzo bogate, począwszy od zabezpieczenia przed dziećmi, czyli brak możliwości otwierania czy szarpania za klamki, czy też oglądania na monitorach różnych filmów czy też bajek. Przepływ energii, który jest dystrybuowany z naszego silnika, czyli odzyskiwanie. Kamera 360, która jest naprawdę bajerancka i tutaj muszę powiedzieć, że gabaryt tego samochodu zasługuje na okamerowanie, jakie jest właśnie w tym samochodzie. Ustawienia foteli, to fotele, tak jak już mówiłem, duża ilość funkcji, które dla kierowcy, jak i pasażera możesz sprezentować podczas jazdy, czyli masaż górnych, bocznych, dolnych części swojego ciała. Fajna sprawa jest,
że możesz ustawić sobie tryby kolorów, tryb jasności, jaki, możesz podświetlić tą całą deskę. No, kolory są do wyboru poprzez niebieski, różowy, czerwony, jaki tylko chcesz. To wszystko jest uzależnione od Twojego nastroju. Idąc dalej, ograniczniki otwarcia klapy, zabezpieczenia wewnętrzne, opóźnione wyświetlanie, no po prostu jest mnóstwo. To, co jest takie bardzo specyficzne w tym całym sterowaniu, to to, że mamy do dyspozycji taką gałkę, która, jeżeli widzi już, że nie jesteś w stanie przejść do danej funkcji, automatycznie się blokuje, co daje nam informację, że sorry, ale dalej już nie możemy przejść z jakimkolwiek menu. To nam intuicyjnie podpowiada, też za pomocą blokady tej gałeczki, że więcej funkcji nie jesteś w stanie tutaj włączyć. Nie wiem dlaczego, ale Mercedes zdecydował się podzielić, akurat w tym egzemplarzu podzielić ten cały duży panel na dwa. No dobra, powiedzmy, że jedna strefa to odpowiada za zegary, które są elektroniczne, jak widzicie, i są bardzo czytelne, a druga to oczywiście panel inforozrywki. Natomiast dziwi mnie tylko jedna rzecz, że umiejscowił właśnie takie oto pokrętło, które służy do ściemniania i do rozjaśniania. Czego? Nie wiem. Idąc tym tropem tych przycisków, to Twój kierowca ma też możliwość sterowania zasłonami tylnymi szyberdachu i przednimi. Więc tak naprawdę, jak Pan każe Ci zasłonić szyberdach, bo jemu świeci w oczy, to Ty możesz to zrobić za pomocą tego przycisku. Pneumatyczne zawieszenie, które współpracuje z całą budą, jest fantastycznie zestrojone. Uwierzcie mi, że komfort, jaki jest podczas pokonywania długich tras, jest absolutnie perfekcyjny. Ja mogę sobie przełączyć też w tryb sportowy, chociaż mówienie o S-klasie i trybie sportowym się trochę nijak ma do całego tego przedsięwzięcia. Natomiast sportowy przycisk jest, więc go sobie włączę. Po uruchomieniu sportowego trybu auto nabiera troszkę innego charakteru. Fakt, że lepiej reaguje na gaz i lepiej przyspiesza. Aczkolwiek nie wyobrażajmy sobie, że ten samochód będzie taką AMG klasą, która rozpędza się do setki w 3 sekundy. Nie. Manetkami możemy manewrować między tym momentem obrotowym, który jest naprawdę wątły. To jest ponad 350 Nm, które jest dostępne w miarę szybko, ale nic poza tym. Fajna jest sprawa, bo z chwilą, kiedy załączycie sobie ten tryb sportowy, on się automatycznie obniża i usztywnia i to czuć na kierownicy. Też tak samo fotele zaczynają Cię trzymać i te boki dopinają się z chwilą, kiedy pokonujesz zakręty. Bardzo fajne uczucie, fajnie to wygląda, fajnie czuć, więc nic, tylko podróżować w trybie sportowym. Progi są tak zaprojektowane, że w momencie, kiedy wysiadasz z samochodu, nie jesteś narażony na jakiekolwiek pobrudzenie swoich białych czy też szarych spodni błotem, które może się znajdować na progu. Dodatkowo możesz sobie zamówić jeszcze takie chlapaki z przodu, które też spowodują, że te błoto nie będzie się dostawało na progi. Dodam, że takie dwa przednie chlapacze kosztują 808 zł.
Jeżeli chodzi o bagażnik, to myślałem, że w Mercedesie klasy S będzie go dużo. Proszę bardzo. Tak naprawdę dwie duże walizki, czy też trzy średnie walizki wejdą do tego samochodu. To nie jest long, ale umówmy się, myślałem, że będzie trochę więcej tego miejsca. Nie wiem, pojadę innym samochodem. Auto w trasie pali w granicach od 10 do 11 litrów, jeżeli faktycznie nie wyprzedzasz agresywnie wszystkich napotkanych samochodów. Jeżeli podróżujesz dosyć ekonomicznie, myślę, że 10,5 litra jesteś w stanie osiągnąć. Cykl mieszany, trasa w połączeniu z miastem to już około 13 do 14 litrów, więc tak naprawdę dużo, mało. Pamiętajcie, że ciągacie ze sobą bardzo ciężkie baterie, które macie umiejscowione właśnie w całym samochodzie. Pierwszy minus tego auta, tego egzemplarza, to jest to, że jest napędzany na tylną oś. I jak spadnie śnieg, to wyjechać z jakiegokolwiek parkingu graniczy z cudem. Kolejny minus to to, że to jest hybryda. Nie to, że po prostu jest tą hybrydą, tylko to, że te baterie ważą bardzo dużo i nie wiadomo, kiedy się skończą. I potem co z tymi bateriami robić? Stawiamy wszyscy na ekologię, a potem utylizacja takich baterii. No właśnie, ciekawo co. Ale mam jeszcze jeden minus. Bardzo jest mi ciężko zinterpretować, kiedy samochód jest odpalony, a kiedy jest zgaszony. Ta hybryda tak mocno maskuje to, czy ten samochód jest w stanie gotowości, czy nie, że czasem ja się łapię, że wysiadam, zostawiając odpalone auto. Odpalone. Można to tak nazwać. Patrzcie na to. Przyjeżdżam samochodem, powiedzmy na parking, ale ten parking jest na wzniesieniu. I nie słyszę, czy auto jest włączone, czy wyłączone. Więc powiedzmy, że wrzucam sobie na N i wychodzę z samochodu. Puszczam hamulec, wychodzę z samochodu i jeżeli samochód nie uruchomi się i nie da mi znać, że jest nadal uruchomiony i nie znajduje się w pozycji P, zaczyna mi się staczać. Kurczę, trochę to niebezpieczne, bo kobiety, powiedzmy, są takie, a niektórzy mężczyźni też, że w ferworze różnych zajęć i odbieraniu telefonów możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że nam się ten samochód stoczy. Dziwne. Moim zdaniem powinno być tak jak w funkcji drive. Otwierasz drzwi i automatycznie przerzuca się na P. No i tutaj ku mojemu zdziwieniu muszę Wam przyznać, że kurczę, myślałem, że jest to 9-stopniowa skrzynia biegów, a jest tylko i wyłącznie tych biegów 7. Trudno. Będę korzystał z 7 biegów, a nie z 9, jak jest w innych modelach. Konkludując, to muszę stwierdzić, że samochód klasy S nie jest dla mnie. To, że się komfortowo nim jedzie, to, że w miarę przyspiesza, hamuje i że jest w miarę ekonomiczny, nie upoważnia go do tego, żeby znaleźć się w moim garażu. Więc zadałem sobie pytanie na początku filmu, dla kogo są tak naprawdę takie samochody. Może pewnie się niektórzy obrażą, że jak powiem, że takie samochody kupują mężczyźni, którzy już przekraczają pewien wiek. Pewnie mogą się też obrazić ci, którzy jeżdżą tymi samochodami i nie czują się właśnie w tym wieku. Ale słuchajcie, ja
Uważam, że kupowanie S-klasy, mając już jakiś status i mając powiedzmy już jakąś cyfrę, powiedzmy 6 lub 5 z przodu, jeżdżąc tak naprawdę takim samochodem i wożąc powietrze, no bo umówmy się, jeżeli masz ponad 60 lat czy 50 lat i decydujesz się na taki zakup, a praktycznie bardzo dużo ludzi się decyduje w tym wieku na zakup takiego samochodu. Dlaczego? Mój ojciec kupił taki samochód, dlatego tak uważam. I wozisz wtedy powietrze, no bo wiadomo, masz już dzieci odchowane, czy też nawet ich nie masz, no to wymagasz od takiego samochodu ciszy, spokoju, komfortu i tego, żeby zawiózł Cię z punktu A do punktu B. Nie potrzebujesz żadnych dziwnych, sportowych charakterów i zadziora. Fakt, potrzebujesz samochodu, który jest cichy, komfortowy, ekonomiczny. Ten samochód jest cichy, komfortowy, ale nie jest ekonomiczny. Ta benzyna, która jest pod maską, pali może powiedzmy nieadekwatnie tyle, co by paliła powiedzmy jednostka wysokoprężna, czyli w dieslu. Słuchajcie, ja myślę, że kupują ten samochód ci, którzy mają już troszeczkę lat na swoim karku. Ja natomiast, jak już mówiłem wcześniej, takiego samochodu nie kupię. Tymczasem żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jak jesteś nowy na kanale, zostawisz subskrypcję, dasz łapkę w górę. No i oczywiście zapraszam Was do mojego Instagramu, bo tam się naprawdę dużo dzieje. Chcesz być ze mną na bieżąco, wiedzieć co będzie w kolejnych odcinkach, to oczywiście wciśnij subskrypcję i dzwoneczek. Tymczasem strzała, cześć! Nie wyszło? Teraz. Nie. Tak. Nie ma. O, dawno nie ma. Za dużo kombinuję. Dobra. A ja z Wami się będę czekał. A jak ja tam skończyłem?